W ostatniej lekcji szeroko omówiliśmy sobie temat trójdźwięków. Pokazałem Ci, jak są zbudowane w teorii, czyli jaki mają schemat odległości, a następnie przenieśliśmy sobie to na gry w gitary. Budowaliśmy trójdźwięki w postaci zasadniczej, czyli po prostu pryma, tercja, kwinta, ale również w przewrotach, czyli w sytuacji, gdy najniższym składnikiem nie jest pryma akordu. I teraz wszystkie układy, które Ci pokazałem i wytłumaczyłem, były w tak zwanym voicingu skupionym, czyli sytuacji, gdzie dźwięki leżą możliwie najbliżej siebie. Ale jak zapewne się domyślasz, nie jest to jedyna opcja i dzisiaj chciałbym poruszyć temat tak zwanych voicingów rozległych. Najbardziej typowy voicing rozległy polega na wywaleniu środkowego składnika oktawę wyżej, więc wracając do poprzedniej lekcji, gdy chciałem zagrać akord A-dur w postaci zasadniczej, to grałem A cis E najkrótszą drogą, A cis E. Gdy chciałem zrobić pierwszy przewrót, to robiłem cis E A i drugi przewrót E A cis. To jest jasne. I teraz mówię o tym, że trzeba środkowy składnik wywalić oktawę wyżej, więc zamiast grać A cis E, czyli A-dur w postaci zasadniczej, będę grał A E cis. W ten sposób, no nie? Z tego robi się to. Pierwszy przewrót zamiast cis E A będzie cis A E. Zobacz, jakie piękne brzmienie. No i ostatni przewrót, czyli drugi, to zamiast E A cis będzie E cis A. Też piękne brzmienie. I posłuchaj wszystkich. Najpierw były te klasyczne, czyli układ skupiony. I rozległy. Przypominam, że to cały czas jest zwykły akord A-dur. Tak samo sytuacja się ma w przypadku akordu molowego. Zamiast grać A-C-E, czyli postać zasadnicza A-mol w układzie skupionym, będę grał A-E-C. Zobacz, jaka jest różnica w brzmieniu. I teraz zamiast grać C-E-A, będzie C-A-E. Ten akord pięknie brzmi. Tak, i potem zamiast EAC będzie ECA. I posłuchajmy teraz różnicy, czyli skupione. I rozległe. Identycznie budujemy zmniejszone i zwiększone, a Twoim zadaniem będzie po prostu poznać te układy, pograć je sobie i spróbować wykorzystać w praktyce. Ćwicz od każdej strony, czyli na początku weź sobie, rozpisz zadania od najgrubszej. Jak tu już w miarę będziesz ogarniał 12 akordów durowych i molowych, to idziesz do kolejnej struny, czyli trzeba sobie to ułożyć, bo to nie jest nauka na tydzień czasu, raczej na rok, a może nawet na 2. Więc żeby to jakoś implementować, fajnie wziąć sobie prostą progresję akordową, dajmy na to C-dur, G-dur, A-mol i F-dur. I zamiast grać to w najprostszy możliwy sposób, czyli C-dur, G-dur, A-mol i F-dur, tutaj zrobiłem przewrót, bo bym zwykłego F-dura nie złapał w tej pozycji, no to będziemy kombinować i na przykład zaczniemy sobie wszystko na prymie, ale spread triad. Posłuchaj. Dla mnie to już brzmi 4 razy lepiej, ale czemu by nie spróbować na przykład na tercji wszystkich, czyli zamiast C-dur w postaci zasadniczej będę grał potem tak, tak, potem będziemy mieli i tak. Tutaj ten duży rozstrzał brzmieniowy, no bo te akordy już nie brzmią jak zwykły C-dur, G-dur, A-mol, F-dur, wynika z zastosowania przewrotów. Ale prawda jest taka, że nie zawsze gramy tak, że wszystko musimy zmieniać i kombinować jak koń pod górę. Możemy po prostu kilka akordów przewrócić, a resztę grać standardowo. Czyli na przykład zagrajmy sobie zwykły C-dur, tylko w układzie spread. Potem zagrajmy G-dur na tercji, patrz. O, A-mol na prymie i F-dur na tercji. I posłuchajmy, na razie ta wersja klasyczna. I po modyfikacji
Ok. Można też spróbować zaimplementować na kwincie, czyli zagramy sobie C przez G na początku, patrz. Ok, czyli C przez G, G dur, A mol i F przez A. Zobacz ile to ma kolorów. Te same akordy, lekko przewrócone, rozłożone dźwięki szerzej i nagle mamy naprawdę pięknie brzmiącą podkład pod balladę na przykład, nie? Dobra, ale o co tu w tym wszystkim chodzi? Bo na przykład C przez G to nie brzmi jak C przez G, tylko brzmi jak zawieszone G rozwiązane na G-dur, czyli G opóźnione tak zwane. Ale w tych ćwiczeniach nie chodzi mi zupełnie o to, żebyś ty rozumiał te niuanse i różnice między akordem przewróconym, a na przykład inną funkcją akordu. Chcę, żebyś nieskrępowanie poeksperymentował, czyli nie interesuje nas tutaj kontekst harmoniczny, nie interesuje nas dorabianie ideologii do progresji, tylko to, żeby jak najwięcej różnych kombinacji sprawdzić, zapamiętać ich brzmienie, zapamiętać ich kształty, co po czym fajnie brzmi i w ten sposób implementować albo do takich prostych progresji, jak tutaj pokazałem, albo do konkretnych utworów, które opierają się na przykład na takich 4 akordach. Już teraz wiem, że sny są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą nocą złotą. Przy okazji tej lekcji możecie posłuchać sobie świetnej wtyczki Neural DSP, jest to Tim Henson, pobierajcie z mojego reflinka, macie 14-dniowy okres próbny i o ile nie jestem wielkim fanem brzmienia Tima Hensona, jeżeli chodzi o gitarę elektryczną, ale jestem olbrzymim fanem grania, o tyle symulator akustyka brzmi tutaj fenomenalnie. Słychać co prawda małe szumy tam u góry, nie? Takie syczące, ale jest to absolutnie naturalne, no bo trzeba jakoś skorygować brzmienie gitary elektrycznej, które z natury jest dość przymulone, także to jest naturalny objaw każdego symulatora akustyka. Można to próbować zdejmować, ale mi to specjalnie nie przeszkadza. Jeżeli lekcja się podobała, to koniecznie zobacz te, które tutaj się pojawiają. Na górze mój pierwszy obszerny materiał o trójdźwiękach. Obczaj go, jeżeli jeszcze nie widziałeś, bo jest on bardzo ważny do zrozumienia tej lekcji. A na dole kompendium nazywania akordów. Moje opus magnum, jeżeli chodzi o zebranie całej wiedzy o symbolach akordowych, o ich budowie, z różnych książek. Obczaj sobie to, bo na pewno Ci się przyda. Do następnego.